Indie. Tu spotkasz mnóstwo ludzi, mnóstwo krowich placków, krowy z pierwszeństwem przejścia, zapachy latryn pomieszane z kadzidłami, hałas i ciszę w jednym oraz śmierć i życie, które są zaraz obok siebie. Gdzie jesteśmy? W Varanasi. Czy spotkamy takie życie w Polsce? Zobaczymy. Zapraszam Was na ulicę Varanasi. Zaczynamy w jednym z najbardziej kontrowersyjnych miejsc. Jesteśmy przy krematorium, na jednym z gatów przy rzece Ganges i będziemy obserwować, jak wygląda proces palenia zwłok. Pierwsze, co możemy zaobserwować na wejściu, to sprzedaż tego typu okryć, gdyż zmarli są okrywani szmatami. Czerwone wykorzystywane są do okrywania kobiet, a zwyczajem jest, że jeżeli umiera bardzo nam bliska osoba, mama, tata, to wówczas syn musi ogolić się na łyso. Przez szparę możemy podejrzeć, jak postępują prace na terenie nowego krematorium, a w tym miejscu zobaczymy składowisko drewna, które wykorzystywane jest do spalania zwłok. Żeby spalić jedne zwłoki, wykorzystuje się aż 360 kg drewna na jedno ciało. Cały pochówek osoby kosztuje jakieś 10 000 rupii. W skład tego wchodzi opłata za drewno oraz opłata za święty płomień, który pali się już od 4000 lat nieprzerwanie. A 10 000 rupii to w przeliczeniu na polskie złote jakieś 400 zł. A tego typu bambusowe drabinki, a w zasadzie lektyki, wykorzystywane są do transportu zmarłych ciał właśnie nad brzeg rzeki, gdyż tutaj nie dojeżdża żaden samochód, żaden melek, żadna taksówka. Ostatni odcinek należy wykonać własnoręcznie. Po mojej lewej spotkamy jeszcze więcej drewna potrzebnego do spalenia. Dochodząc, czujemy już opary dymu i są to częściowo opary z drewna, a niestety częściowo z ciał. Także to, co wąchamy, to palone ciało. Tutaj świątynia z świętym płomieniem i osoby, które tutaj się znajdują, są to po prostu strażnicy, żeby płomień nie zgasł. Tak jak płomień olimpijski pali się niezmiennie od wielu lat. A dochodząc na gaty, ukazuje nam się taki widok. Na miejscu znajdziemy 3 platformy ze stali, na których palone są zwłoki w trybie ciągłym. Wiemy, że o Holender, dzisiaj jest więcej tych zwłok. Muszę przejść na wdechu, przepraszam. Przechodząc obok tych palonych zwłok, słychać takie klasyczne skwierczenie. Najpewniej jest to palona skóra i krew. Podobne skwierczenie wydaje również mokre drewno, natomiast w tym przypadku domyślam się, że jest to po prostu ciało. Oczy zaszły mi normalnie aż takimi łzami, bo to był taki drapiący dym, ale to, co można wyróżnić w tym miejscu, to 6 platform, które są zbudowane. Jest to po prostu kasta niższa. Dalej w drugiej części jest kasta pośrednia, a na takim ołtarzu, który widać tam za barierką, palona jest najwyższa kasta. Co ciekawe, widzimy za nami, że są platformy, na których spalane są zwłoki, ale ci, którzy przybyli tutaj z odległych rejonów i przywieźli spalone zwłoki swoich bliskich, wrzucają je na kubkę, która widnieje za mną, i pracownicy raz na jakiś czas, kiedy zbierze się odpowiednio duża kubka, wsypuje to wszystko naraz do Gangesu. Ludzie nie robią tego po prostu indywidualnie, tylko jest to robione w jednym czasie, kiedy zbierze się odpowiednio duża kubka. A zdarza się, że zamiast na bambusowej lektyce, na bambusowym drabince, ciało zmarłego przynosi się na jego łóżko, tak jak widzimy tutaj, w tym miejscu. Tam wrzucone jest łóżko
osoby zmarłej, która zwykła po prostu spać na tym łóżku. I tak, żeby nie pozostawiać złych emocji związanych ze śmiercią, takie łóżko się przynosi razem i wrzuca do wody. Czyli do wody wpada już praktycznie wszystko, co może być. Wyobraźcie sobie, mamy popiół ze zwęglonych ciał, mamy całe ciała, które czasami są zbyt czyste, żeby jeszcze je spalać i oczyszczać, więc wrzuca się jako ciała z przywiązanym kamieniem. Natomiast wiadomo, że po jakimś czasie to ciało oderwie się od tego kamienia. Możecie sobie wyobrazić, co z takim ciałem się dzieje. Są wrzucane śmieci, są wrzucane łóżka, są tutaj prane ubrania, czyli różne chemikalia. Domyślam się, że część z domostw również swoje ścieki wrzuca właśnie tutaj. Nie mówiąc o tym, że wiele osób załatwia tutaj po prostu swoje potrzeby, dlatego kolor tej wody jest taki, a nie inny. Zastanawiam się, czy mógłbym się w takiej wodzie wykąpać. Na pewno tego próbować nie będę, ale pozostawię to bez odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się, że wiele osób ma na głowie takie dłuższe włosy, na przykład obciętych jest na jeżyka, ale zostawia sobie taką małą kępkę dłuższych włosów. I to, co zaobserwowaliśmy właśnie przy procesie spalania, no to najstarszy syn musi się ogolić na łyso, o czym już rozmawialiśmy, ale zostawia właśnie taką małą kępkę. No i później wiele osób, kiedy odrastają im włosy, no to zostawiają sobie tą dłuższą kępkę również, taką, żeby po prostu było troszkę wyżej. A to, co widzimy tutaj, to jest taki zawód, którego już wcześniej nie widzieliśmy tutaj na schodach. Nie chciałem takim bezpośrednio kamerą w twarz, ale po prostu jest to zawód czyszczenia uszu, taki laryngolog uliczny. A wracając do tematu pozostawiania włosów, wierzy się, że kiedy trzeba się ogolić na łyso w związku ze śmiercią, należy zostawić małą kępkę włosów po to, żeby nie stracić swojej mądrości. Możecie zaobserwować, co dzieje się na ulicach Delhi, a w zasadzie Varanasi. I są to po prostu tłumy ludzi. W tym momencie trafiliśmy na spokojniejszą uliczkę, ale w większości są to po prostu tłumy ludzi. Nasz przewodnik powiedział nam właśnie, że w styczniu tego roku, 2025 roku, raz na 12 lat odbywa się tutaj święto nagusów. Po prostu przyjeżdżają i chodzą miliony nagich osób. I takiego tłumu to jeszcze nie widział. I podobno miasto po prostu się zatrzymało. Część ludzi nie trafiła do pracy, bo tak było zatłoczone. Namioty były powystawiane często na wyjściach z ich domów. Takie coś można spotkać raz na 12 lat, także jeżeli ktoś chciałby sobie w kalendarzu zapisać wydarzenie, które jest niezapomniane, to 2037 rok, styczeń, to jest moment, kiedy warto przyjechać. A święto nagusów nazywa się po prostu Kumbh Mela. Wygooglujcie sobie. A kto chce zobaczyć, jak wygląda poczta w Indiach? No dajcie. Zobaczymy. Moja małżonka tutaj oczywiście fotografuje. Skrzynka w stylu brytyjskim. Chyba zamknięte. Ale może nam się uda zobaczyć przez okienko, jak to wygląda. Oh, it's not closed. You are operating right now? Yeah. Okay. How much is for a letter to send to Europe? You go main post office in road, Madanpura post office. Main post office. Here I can't send it. No, I can't. Czyli żeby wysłać coś do Polski, musimy pójść do poczty głównej. Tutaj nie wysyłają, nie dadzą rady. A, tak jak u nas na poczcie. Niby ktoś jest, ale załatwić nie ma jak. Idzie sobie spokojnie ulicą człowiek. O właśnie. I musi uważać z tyłu i z przodu, żeby przypadkiem nie wdepnąć. Zawsze trzeba być czujnym w Indiach. A jak my teraz przejdziemy właśnie. Słuchajcie. Wcześniej mówiliśmy, że krowa ma tutaj pierwszeństwo, także musimy ustąpić pierwszeństwa. Zrobił się korek na drodze. Oj, ja bym tak z tyłu nie głaskał tej krówki. Trochę strach. O, delikatnie, powolutku. O, mamy to, jest, dobra krówka. Tutaj atakuje. Kurde. To łobuz jeden, no. Popchnął mnie normalnie z byka, mnie wziął w plecak. Dobrze, że plecak miałem.
Betel nut. The green leaf. Can I make a video? Yeah, you can. To co właśnie widzieliśmy, to jest betel? Betel. To są liście betelu z tytoniem, które się po prostu żuje i tak wypluwa. Wszyscy praktycznie wszędzie plują. Obrzydliwie plują. W większości są to mężczyźni, chociaż widzieliśmy też kobiety. No i niestety wszyscy ci, którzy żują w ten sposób betel czy jakieś inne liście koki, to po prostu mają takie czerwone, brzydkie zęby. Nie daje to żadnego rozluźnienia, jest to taki po prostu nawyk, ma to zapewnić odświeżenie. Te, które są z tytoniem, no bo są też takie bez tytoniu, jakieś słodkie, mają dać takie uczucie orzeźwienia w ustach, natomiast w większości jest to po prostu taki nawyk, jak papierosy, jak jakiś taki zwykłą rzecz, którą powtarzalnie robimy. Goni nas, uciekamy! Uciekamy! Goni nas krowa! Kakuj! Uciekaj, chowamy się! Jak tam rodzinka? Dobra, patrzymy bezpiecznie. Możemy iść? Nie ma żadnej pędzącej krowy? A, my tutaj koło gwiazdy Bollywood żeśmy się zatrzymali. No ho, ho, ho. Taka gwiazda Indii, że już się wyprowadziła do Stanów. Trafiliśmy właśnie do małego biura turystycznego z transferem pieniędzy. Tak jest, będziemy wymieniać dolarów. 50. Do you have a change in dollar? If I give you 100, you give me $50 back? Okay, I think that's gonna be better. Za $50 dostaniemy 4250 rupii i dałem $100 banknot, więc potrzebuję jeszcze 50 zwrotów. Nie możemy tak po prostu wymienić, musimy jeszcze gdzieś zadzwonić. Popełniłem duży błąd, bo podałem swój banknot, mój banknot już zniknął z pola widzenia, a jeszcze nie zostały przygotowane pieniądze z drugiej strony, także mam nadzieję, że nie będzie jakichś nieporozumień z tego tytułu. Okay, and $50 bill. Raz, dwa, trzy, 4, 250, yes, and $50. You are calling for. Okay. Czyli musimy zadzwonić po banknot $50. O kurczę, $50 dostanę w $1. No dobra, długo to trwało, ale się udało. Pieniądze mamy, będziemy mogli podziękować naszemu przewodnikowi, bo to, co wam dzisiaj wszystko opowiadam, to nasz doskonały przewodnik zaprowadza nas w takie miejsce. Poprosiliśmy go o bardziej ludowe doświadczenie, aniżeli o takie świątynia. Także bez żadnej promocji, jeżeli by ktoś chciał, niech da znać. Podeślemy w bezpośrednim komentarzu przewodnika, który zna się na rzeczy i zaprowadzi was tam, gdzie chcecie, a nie tam, gdzie sprzedają jego koledzy. A przede wszystkim będzie mówił zrozumiałym językiem angielskim, bo to nie jest zawsze takie oczywiste, kiedy bierzemy przewodnika w Indiach. No dobrze, jak witamy się w Varanasi, jak zwiedzamy Varanasi, no to sprawdźmy też indyjską kuchnię. Zamówiliśmy dzisiaj masalę, no i oczywiście do tego wszystkiego trochę jaśminowego ryżu. Zaraz spróbujemy, jak to smakuje. Miało być delikatnie ostre. Wygląda to jak taki zapiekany sosik z jakąś śmietaną na górze, posypane jakąś delikatną pietruszką. Bardzo mocno wyczuwane curry. Ja poprosiłem, żeby było lekko, w zasadzie średnio ostre i takie właśnie jest. I trzeba powiedzieć, że jest całkiem smaczne, pomimo że wygląda nieciekawie, ale wygląda jak taka paćkowata masa. I przede wszystkim jest fajna, delikatna ostrość, którą ja osobiście lubię. A lokal, w którym się znajdujemy, wygląda bezpośrednio na Gaty. I takie danie otrzymamy w Indiach za złotych 10. I najważniejsze pytanie, słuchajcie, dlaczego w tym nie ma kurczaka na przykład? Gdyby do tego jeszcze włożyć taką pierś z kurczaka, kawałki nieduże, to danie zyskałoby całkowicie inny wymiar. Ale może wtedy mi kosztowałoby 10 zł. No cóż, pozostaje nam zostać przy wegetariańskim, gdyż cała restauracja jest taka i lecimy dalej, bo przed nami jeszcze kolejne krematorium, market, a także miejsce, gdzie ludzie oczekują na śmierć, żeby
dokończyć swojego żywota w Varanasi właśnie. Z prawej, z lewej. Atakują nas. Ok, wchodzimy do największego krematorium Indii, najważniejszego miejsca do spalenia zwłok. Słuchajcie, wszystko wygląda jak jeden wielki śmietnik. Niestety, chodzą tu krowy, jest pełno śmieci, pełno pozostawionych rzeczy po poprzednich ceremoniach. I dotarliśmy właśnie do pierwszej linii. Obecnie widzę tutaj raz, dwa, trzy, cztery paleniska, 5, 6 tam z tyłu. Łódkami dowożone są kolejne porcje drewna. W międzyczasie to, co znajdą jeszcze po ceremoniałach krowy, to zjadają jakieś kwiaty, liście. Psy kłócą się z krowami, a całość wygląda w ten sposób. I do niedawna wszystkie ceremoniały odbywały się właśnie na terenie świątyni, przez którą przed chwilką przeszliśmy, ale dosłownie 2-3 lata temu świątynia chciała odzyskać swój teren, więc wybudowała dodatkowe gaty prowadzące do wody i stąd w ten sposób spalarnia musiała być przeniesiona kawałek dalej i cały ten obszar, w którym właśnie się teraz znajdujemy, będzie restaurowany i będą przygotowane profesjonalne krematoria. Jak długo będzie to trwało, ciężko powiedzieć. Jeżeli poziom wody się podniesie, to wszystkie obrzędy kremacji będą wyniesione na te balkony, a popiół będzie zsuwany do rzeki. Właśnie zostałem zaproszony, żeby podejść bliżej. Miejsce święte, nie święte, ale biznes musi się zgadzać. Kiedy chcieliśmy nagrać coś właśnie w krematoriach, przyszedł do mnie jeden z pracowników i powiedział, że nagrywać nie wolno. Więc ja powiedziałem, że nie ma problemu i zacząłem kasować nagrane materiały. Wszak nie chciałem robić cokolwiek wbrew woli pracowników. Ale okazało się, że już za pieniądze to można nagrywać. Jak będzie donacja, to już można nagrywać. I możesz dać donację tutaj dla tej rodziny, bo rodzina jest biedna i można jej troszkę dać. Więc powiedziałem, że no ja nie potrzebuję tych materiałów, nie chcę tutaj urażać rodziny, także no nie potrzebuję tego, ale jak zauważył moją wstrzemięźliwość w nagrywaniu, powiedział, dobra, chodź, ponagrywasz, nie ma problemu, nie musisz dawać donacji, to tylko od ciebie zależy. No to idziemy dalej. Nagrałem parę materiałów, no i nagle dawaj donację, bo jak nie, no to będzie zła karma, bo wiesz, pieniądze za życia są przemijalne. Co z tymi pieniędzmi zrobisz? Umrzesz, nic z nimi nie zrobisz, więc po co ci te pieniądze? Lepiej mi daj. No i tak się zrobiło, może nie bardzo nieprzyjemnie, ale na pewno niezgodnie z tym, jakie były oczekiwania. Także miejsce święte, ale biznes musi się zgadzać.